Elon wszystkim. Siemano. Siema, Dajcie siema. znać, jak się macie, skąd klikacie i lecimy zaraz z tym tematem. Ja tu jeszcze tylko na szybko dodam na grupę info, że już lecimy. Czekajcie. Cyk. O. Poszło info. Jesteśmy live. Jak nas bardzo dobrze słychać, kliknijcie piąteczki i będziemy dzisiaj lecieć z tą książką w godzinę. Jak się wyrobimy, bo wyrobimy się, znaczy, no, ja już nie kraczę. Zawsze się wyrobimy, Jest wiesz, ja nie piąteczka. liczę nigdy tego wstępu, bo to nie ma sensu liczyć wstępu, a że wstęp czasami jest dłuższy, no to wiesz, życie, nie? O, na Facebooku dodałem, Facebook ogólnie to jest dramat, jeśli chodzi o powiadomienia, więc zastosowałem to, co wszyscy lubią, czyli hashtag wszyscy. Oznaczenie, zobaczymy, czy to zadziała. W ogóle możecie napisać, skąd nas oglądacie, czy z Facebooka, czy gdzieś z YouTube'a, bo ja tu nie widzę, kto skąd ogląda, więc możecie po prostu napisać. O, jedynie jak ktoś skomentuje, to wtedy widzę. No, to się tu pokazuje, jest zaznaczone. YouTube, bezpieczny gaming. Dobra, widzę, że jest ok, także lecimy, nie przedłużamy. Mamy trochę notatek tutaj zrobionych, plus oczywiście prezentację, czyli książka w godzinę. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat książki Franka Bergera, czyli jak przetrwać i odnieść sukces w biznesie. Nie tylko moim zdaniem, ale chyba wszystkim zdaniem jest to jedna z podstawowych książek, jeżeli chodzi o sprzedaż i nie tylko sprzedaż. Ja bym może nazwał to w ten sposób, że tak jak już kiedyś wspominałem, nawet jeśli szukasz pracy, nawet jeśli z kimś rozmawiasz, negocjujesz pewne rzeczy, ta książka się przydaje, bo ma tam bardzo fajne tipy, które pomagają na lepszym poziomie przejść przez te po prostu procesy. Raz, sprzedać siebie lepiej komuś, jeżeli coś masz do zaoferowania, lub jeśli handlujesz jakimiś produktami, to też to się mocno tutaj spisuje. Plus oczywiście podstawowe jakieś tam motta życiowe, czyli coś jak entuzjazm, jakaś inicjatywa, czy po prostu to, żeby mieć nieustanny rozwój i kształcić się i rozwijać. Także no jest wiele fajnych rzeczy w tej książce, można ją sobie przeczytać, ona nie jest wcale jakaś gruba, wygląda w ten sposób, taka żółta książeczka z polskimi napisami. Nie pamiętam, jak wygląda angielska wersja tej książki, ale chyba troszkę inaczej, więc akurat my będziemy się tutaj skupiać na polskiej książce. To jest klasyczna książka w ogóle, jeśli chodzi o tą książkę, którą ostatnio omawialiśmy, Dale'a Carnegie, to jest bardziej taka książka o relacjach, a to mógłbym porównać jako drugą książkę, tak samo wartościową, tylko że bardziej o biznesie i nawet sam Frank Bettger tutaj czasami inspiruje się mocno Dale'em Carnegie. One się przeplatają, te książki, w sumie dość mocno.
I ogółem chyba pierwsze wydanie w tej książki było jakoś 1947 rok, coś takiego, Prawie 100 więc lat. to jest już dość leciwa książka, niemniej jednak zasady, które są w niej opisane, one są ponadczasowe i one sprawdzały się kiedyś, sprawdzają się i teraz, z tego względu, że ona cała opiera się na relacjach z ludźmi, a jakby psychologia ludzi pod tym kątem non-stop jest taka sama, ona się nie zmienia. No i proste tutaj mamy skwitowanie. Praktyczny przewodnik po kluczowych zasadach, które pomogły autorowi osiągnąć sukces w swojej karierze sprzedażowej. Skupia się na takich wartościach jak entuzjazm, cierpliwość, wytrwałość, zaangażowanie i odpowiedzialność, podkreślając, jak te cechy mogą przekształcić naszą pracę i biznes. I to są chyba takie cechy, gdzie wszyscy je mamy, ale niewystarczająco mocno o nie dbamy, czy po prostu gdzieś się na nich skupiamy. No bo podobno cierpliwość jest spoko, ludzie są cierpliwi, a jednak czas i moje obserwacje pokazują, że ludzie są niecierpliwi, chcą już tu, teraz, najlepiej na wczoraj. Więc wiecie, tu jest dużo takich rzeczy, które to tak naprawdę pomagają w podstawowym życiu. Tak samo wytrwałość. Wiele osób jest wytrwałych na samym początku, jak ma powiedzmy słomiany zapał z czymś, a potem co? Zarówno entuzjazm i ta energia spada, no i wytrwałość w dążeniu do celu się kończy. Tutaj mamy opis w sumie. Entuzjazm jako klucz do sukcesu. Po części omówimy tutaj te wszystkie poszczególne punkty, które zostały tam wymienione, także oddaję głos Michałowi, się tu wyrywa, widzę do... Tutaj możemy nawiązać również do afirmacji w pewnym stopniu, bo Frankowi generalnie chodzi o to, że jeśli będziemy bardziej pozytywnie nastawieni do życia, bardziej entuzjastycznie będziemy podchodzić do naszych relacji, jak i również do biznesów, tym lepsze efekty będziemy mieć. Bo jak wiadomo, dużo rzeczy siedzi w głowie, no i jeśli będziemy podchodzić z takim nastawieniem, że pewnie mi nie wyjdzie, tu coś no to pewnie ci nie wyjdzie i tu coś no. Ale jak będziesz wbijasz do pokoju na zebranie biznesowe i tak, tu mamy najlepszy produkt, tu mamy najlepszą ofertę z najmniejszymi kosztami dystrybucji, także wbijajcie do naszego biznesu i od razu się sprzedajemy. I takie podejście właśnie reklamuje Frank Becker po to, żeby bardziej pozytywnie wpływać i tak samo również się skupia na tych relacjach międzyludzkich, żeby bardziej się interesować właśnie tymi naszymi potencjalnymi klientami, żeby się nimi interesować, wykazywać zaciekawienie nie tylko w sferze biznesowej, jak i również w sferze prywatnej. Ja stosuję i działa bardzo dobrze. Ogólnie to, co robisz, powinno być odpowiedzią na to, czego potrzebują ludzie. Wiecie, to też takie powiedzenie, jak chcesz zarobić pieniądze, znajdź problem, a później stwórz na ten problem rozwiązanie, tylko musisz znaleźć taki problem, z którym boryka się większa ilość ludzi. I tak zazwyczaj jest, wiecie, pojawia się jakieś wyzwanie, jest jakiś problem, ktoś, kto znajduje rozwiązanie, daje jakąś, powiedzmy, instrukcję lub sposób rozwiązywania pewnych problemów i to się po prostu później sprzedaje. Kuba. Ewentualnie na poziomie korporacyjnym to stwórz problem i daj jego rozwiązanie, to też jest jeszcze znane. Natomiast do tego entuzjazmu, co warto powiedzieć, to zwróćcie uwagę na taką prostą rzecz i prostą technikę, którą można stosować od tak, nawet w momencie, kiedy nie czujesz tego entuzjazmu takiego w sobie jakby od buta, od ręki. Zupełnie inaczej zaczynasz mówić w momencie, kiedy tylko się uśmiechniesz. Bo jeżeli się uśmiechniesz, to nagle twój ton głosu, twój sposób mówienia i to, co słyszy osoba, nie wiem, po drugiej stronie telefonu, czy stojąca naprzeciwko ciebie, zupełnie inaczej to odbiera. Zmienia się sposób, w jaki coś komunikujesz, jesteś bardziej pozytywny, bardziej entuzjastyczny, więc ładujesz się tą energią i tą energię przekazujesz tej osobie, która jest po drugiej stronie. I to jest taki prosty trik, który można wywołać w pełni świadomie, co jest mega istotne, i przy tym nie musisz się wcale wysilać. Jasne, jak masz jakiś tam, nie wiem, ciężki dzień, chujowy i nie masz humoru i tak dalej, ciężko można pomyśleć, że jest się uśmiechnąć. Natomiast trzeba rozgraniczyć te dwie rzeczy w momencie, kiedy masz zadanie do wykonania swoje, nie wiem, zawodowe czy
Przyjmijmy, że nawet chodzi tutaj czysto o relacje z drugim człowiekiem, a niekoniecznie o biznes w tym, więc co innego jest podejście do tej osoby, bo jakby ta osoba to nie jest przyczyna twojego problemu, nie? Więc trzeba umieć to też rozgraniczyć na takiej zasadzie, że dobra, tutaj jest prywata i tu są moje sprawy, a tu są te rzeczy związane z innymi, o które muszę zadbać, bo to się jakby nazywa odpowiedzialność. I teraz, jeżeli będziesz potrafić to rozgraniczyć, to przyniesie lepsze efekty i da lepsze rezultaty w perspektywie takiej, że inaczej ludzie będą do ciebie podchodzić. Bo jeżeli masz zły dzień i pójdziesz, przełożysz go na innych, to nie zamkniesz tego deala, nie dogadasz się z kimś, ktoś cię nie polubi. Więc to są takie rzeczy, na które trzeba zwracać uwagę, trzeba mieć z tyłu głowy, a przy tym można nimi w prosty sposób manipulować. Nie wiem jak wy, ale teraz to, co powiedział w sumie tutaj Kuba, przypomniało mi się to, jak siedzieliśmy w restauracji w Londynie. Wpakowaliśmy się do tej restauracji przed zamknięciem. Było pół godziny do zamknięcia, czy tam godzina do zamknięcia kuchni. I tam była taka jedna kelnerka, która no była mega pozytywna, mega uśmiechnięta, mega taka obrotna, pocieszna i każdemu, po prostu, każdy się uśmiechał, tak? Tu już nie chodzi. Ona, to, że była już ileś godzin na nogach, pracowała tam i pewnie nie z jednymi baranami miała do czynienia, to jeszcze myśmy się tam wrąbali chyba w 7 czy w 8 albo nawet 10 chłopa i zostaliśmy profesjonalnie obsłużeni przez kelnera. Tak to powinno według mnie wyglądać. I ja wiem, że może Londyn, może inny mental, może inaczej to tam wygląda, aczkolwiek ja w niektórych sytuacjach, czy to gdzieś jak idę do sklepu, czy gdzieś coś kupuję, po prostu spotykam się z takim niezadowoleniem. Od razu ktoś wygląda, jakby był tam za karę. Wiecie o co chodzi, że ktoś od razu ma focha na gębie i wygląda, no jakby po prostu chciał cię zarąbać za coś. Więc to jest słabe. I to, co powiedział tu Kuba, czyli jak podchodzisz do wykonania jakiegoś zadania, zarówno z energią pozytywną, jak i z uśmiechem, plus uśmiechasz się do ludzi, na przykład z którymi te zadanie masz wykonać, lub jeżeli macie teamwork, czy coś w ten deseń, to tamte osoby przejmą tą energię częściowo od ciebie i też będą całkiem inaczej się zachowywać, będą miały całkiem inne nastawienie. Ale jak ty już wstajesz rano i idziesz do roboty z takim właśnie przekonaniem, że po cholerę ja tam idę, że znów będzie taki i sraki dzień, no to będziesz ciągle narzekał. Ja też miałem otoczenie ludzi wokół siebie, którzy ciągle na coś narzekali i to się udziela ludziom, więc lepiej jest w drugą stronę, po części nawet zrobić, jak masz słaby dzień, to zrobić tak, że udajesz troszkę, wiecie, dobra mina do złej gry, ale to tak jak powiedział Kuba, nie przerzuca się prywatnych rzeczy na swoich klientów, nie przerzuca się prywatnych rzeczy na biznes, który robisz, bo tak naprawdę to tylko powoduje narastanie tych wszystkich problemów i to, że przestaniesz sobie kompletnie z tym radzić. Michał. Wiecie, jak kiedyś było w Polsce, nie? Czy się stoi, czy się leży, 2 koła się należy. I generalnie tacy ludzie nie powinni mieć płacone od godziny, bo wtedy jak oni dostają klienta, to ten klient jest za karę, bo dostałem klienta i mi przyniósł robotę i teraz muszę ją zrobić. Gdyby wynagrodzenie było procentowo od sprzedaży, to zachowanie byłoby zupełnie inne. I wydaje mi się, że to też jest jeden z głównych problemów w Polsce. Nie wiem, czemu tak jest, no ale mogę się tylko domyślać. Po prostu ludzie przychodzą i z zegarkiem na ręku odklepują te 7,5 godzin. Najlepiej, żeby nie robić nic przez te 7,5 godziny i później sobie po prostu iść, tak żeby nas już, wiecie, nie było. I to jest taka mentalność, moim zdaniem. No. To zhejtowaliśmy trochę, lecimy dalej. Zasada Dale Carnegie, na której opiera się strategia Franka Badgera, jest często przedstawiana jako zainteresowanie się innymi ludźmi. Jest to podstawowe założenie, które mówi, że pokazując autentyczne zainteresowanie drugą osobą, budujemy silniejsze i bardziej pozytywne relacje interpersonalne. Ta zasada jest fundamentem wielu technik i strategii komunikacyjnych prezentowanych przez Carnegie
w jego pracach, w tym jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. Nie wiem, czy każdy z nas zmierzał się z takim czymś, że na przykład zmierzał się na pewno z egzaminem, jeżeli zostałeś wywołany do odpowiedzi. Tutaj też możesz wiele ugrać, jeżeli coś takiego masz, ale jeżeli sam idziesz na przykład, pytasz o pracę, wiecie, macie rozmowę o pracę i jeśli ty wyślesz takie zwykłe CV, zostaniesz tam wezwany i niczym się nie wyróżnisz, też za bardzo nie ugrasz. Staraj się zawsze zrobić coś, co cię wyróżni, a wyróżnić może też cię to, że na przykład coś ciekawego dowiesz się o swoim pracodawcy, czy o osobie, z którą będziesz rozmawiał i wykażesz chociaż lekkie zainteresowanie tym, jak mu minął dzień, czy coś ciekawego robił, czy ma jakieś tam zainteresowania. Wiecie, o co chodzi. To potem jest takie troszkę głaskanie jego ego i rozmowa zmienia się całkowicie. Z tej stresującej rozmowy przechodzicie do całkiem innego poziomu rozmowy i po prostu idzie to dużo łatwiej, czyli zdobywasz po części przyjaciół. Zresztą można to zauważyć, jeśli macie doświadczenie z sprzedawcami, czy może z kelnerami. Kelnerzy robią to doskonale, tak jak ta dziewczyna, tak jak Michał zapewne, bo on też zazwyczaj, mimo że ma zły dzień, to się uśmiecha i to też mu się opłaca, więc wiecie, o co chodzi. Także jeżeli ktoś chce mieć coś więcej od życia, to jednak z uśmiechem, z podniesioną głową dużo więcej tutaj ugrasz. Wiecie, to też trzeba robić mądrze, co powiedział Marek, bo żeby ktoś nie pomyślał, że zaraz idzie przykładowo na rozmowę o pracę, dowiedz się coś o osobie, z którą rozmawiasz i nagle ty pójdziesz i widziałem, że ostatnio byłeś w kinie na tym i na tym. Albo co u twojej żony. No to wiesz. Wiecie, to musi być to wyczucie, co nie? Także bądźcie ostrożni w tym, jak do tego podchodzicie. Jeżeli idziecie na rozmowę o pracę przykładowo, albo nie wiem, chcecie domknąć jakiś deal z jakąś firmą, warto w ogóle wiedzieć, czym ta firma, w której chcecie pracować, czy z którą chcecie współpracować, się zajmuje. Bo często jest tak, że w momencie, kiedy idziesz na tą rozmowę, to dostajesz pytanie, czy widziałeś w internecie, czym się zajmujemy. I dużo osób będzie siedzieć i mówić, że nie patrzyłem, przyszedłem, bo zadzwoniliście. I teraz, jeżeli ty będziesz wiedział i wykażesz jakby to zainteresowanie, bo jakby inaczej, to, że ty wiesz, pokazuje, że ty się zainteresowałeś, że ty wiesz, co cię może czekać, czym wy się zajmujecie, co może należeć do twoich zadań, jacy mogą być twoi klienci przyszli potencjalni. Także to już są rzeczy, którymi możesz zbudować sobie tą taką lepszą pozycję w oczach potencjalnego pracodawcy, czy osoby, z którą, tak jak mówiłem, chcesz domknąć jakiś deal, jeżeli jest to osoba z jakiejś innej firmy. Natomiast też, jeżeli chodzi o to takie szczere, prawdziwe zainteresowanie, łatwo jest pomylić szczere i prawdziwe zainteresowanie z takim zainteresowaniem na zasadzie, co u ciebie? Ktoś zaczyna opowiadać, że ty no u mnie to i to. To jest mega duża różnica, nie? Bo jeżeli ktoś ci zaczyna opowiadać, co u ciebie, a ty tylko przytakujesz, to ta osoba często nawet z własnego doświadczenia możecie wywnioskować to, że czuje się taka, fajnie, że mnie słuchasz, ale mam wrażenie, że drugim uchem to wypuszczasz, nie? Że w ogóle na tym się nie skupiasz. A w momencie, kiedy żywo uczestniczysz w tej dyskusji, czyli przykładowo, nie wiem, byłem na śniadaniu w tej knajpie, ktoś ci mówi, o fajnie, też tam chciałem iść, dobre jedzenie, polecasz. Potem mówi o czymś innym, o fajnie, spoko, ja robiłem to i to, także tu akurat to doświadczenie spoko, mogę ci polecić inne rzeczy, nie? I chodzi o tą taką żywą dyskusję, bo tak jak mówię, jest na przykład taki gość na YouTubie, nieważne kto, w każdym razie robi wywiady z ludźmi i ja mam często wrażenie, jak tego słucham i oglądam, że on owszem, prowadzi te wywiady i zadaje pytania, natomiast zainteresowanie rozmówcą często mam wrażenie, że jest żadne, bo tutaj się tam popatrzy w drugą stronę, tutaj powie i to jest takie przytakiwanie, nic więcej. Więc mój odbiór z perspektywy tego, że prowadzi te wywiady i to, jak on wygląda na tych wywiadach, bo ja rozumiem, że on daje przestrzeń rozmówcy do tego, żeby się wypowiedział, bo jakby to jest czas dla rozmówcy. Ty tu jesteś,
ty masz dawać ludziom wartość, ja robię z tobą wywiad. No ale zupełnie inny odbiór tego wywiadu jest w momencie, kiedy ktoś żywo by uczestniczył w dyskusji, bo znacznie więcej można z tego wyciągnąć, czasami można dopytać, a często jest tak, że te wywiady wyglądają tak, że zadam ci pytanie, ty odpowiesz, zadam następne pytanie, nie uzupełnię czegoś. Także wiecie, zwracajcie na to uwagę, w jaki sposób z kim rozmawiacie, bo ja rozumiem, że są też ludzie, z którymi niekoniecznie chce wam się rozmawiać i takich ludzi będzie dużo. Natomiast jeżeli wy wyjdziecie z tą taką inicjatywą przełamania się, to ta rozmowa będzie dużo łatwiejsza. I może zaprowadzić w ciekawe miejsca, bo tam się różne tematy później rozwijają, nie? Chcesz coś dodać, Michał? Nie, no to lecimy. Zasada Dale Carnegie. Było cierpliwość i wytrwałość. To kluczowe zasady, które Badger identyfikuje jako niezbędne do osiągnięcia sukcesu w biznesie. Podkreśla, że konsekwentne dążenie do celu, nawet w obliczu przeciwności i zdolność do cierpliwości i w oczekiwaniu na rezultaty są wartościami, które mogą przekształcić przeciętność w wyjątkowość. Ja tutaj mogę dodać o tym, że to jest po części tak, mimo że coś ci nie wychodzi, rób to tak długo do skutku, aż ci coś po prostu wyjdzie. Nie wiem, czy oglądacie Buddy, czy oglądacie inne osoby, ale on akurat jest bardzo dobrym tego przykładem. Zresztą coś podobnego też ostatnio powiedział. To nie jest tak, że ty coś zaczniesz robić i od razu będziesz miał tam wyniki. Czy to będą wyniki finansowe, czy jakieś wyniki, które będą cię zadowalać. Trzeba się wiele razy przewrócić, wiele razy ktoś może ci podać jakąś pomocną dłoń, ale mimo wszystko ty sam powinieneś być wytrwały i cierpliwy w tym, co robisz i wstawać za każdym razem. To też mocno widać po sportowcach. Ja wiem, że nie każdy ogląda sport, nie każdy jest tym zainteresowany, ale można zobaczyć właśnie taki gen w sportowcach, że im ten gen, czy to, co oni mają w sobie, no nie pozwala im za żadne skarby odpuścić. Po prostu oni mimo wszystko, co by się nie działo, jak trudno by nie było, małymi kroczkami idą ciągle do przodu, próbują i stają się przez to coraz lepsi. Wiele razy jest tak, że ktoś coś zaczyna, coś mu się nie uda i on od razu to odpuszcza. To jest, może wynika to ze słabości psychicznej ludzi, tego, że po prostu są niewystarczająco cierpliwi, lub może dlatego, że nie przeczytali tego typu książki, nie porozmawiali z osobami, które do czegoś doszły właśnie nie może jakimś talentem, ale właśnie uporem, cierpliwością i systematyką. Zobaczcie sobie na Pudzianowskiego. On też często mówi, że mu się też nie chce, ale on staje i robi. I ten człowiek pokazuje, że on wcale nie musi mieć nie wiadomo jakiego talentu, tylko on ciężką pracą, zaangażowaniem i systematyką dojdzie do wyników. Ale tutaj oczywiście potrzeba właśnie tego czasu. Czas i tak upływa, a to, co ty z nim zrobisz, to już wszystko zależy od ciebie. Możesz wybrać leżenie na kanapie przed telewizorem i zamartwianie się, a możesz wybrać działanie i samokształcenie siebie. Wiecie, tutaj można też dopowiedzieć taką rzecz, że jeżeli chodzi o tą wytrwałość, to można ją przełożyć na wszystko, bo ludzie często by chcieli efekty za tym jednym czy drugim podejściem, a często nie rozumieją, że tych podejść musi być 10-20, zanim któreś wypali. Natomiast każde z tych po drodze, tych 10-20, daje ci nową wiedzę na temat tego, co zjebałeś i co możesz poprawić, żeby następne podejście było lepsze. To jest dość istotne i tak samo jeżeli chodzi o tą kwestię wytrwałości, to można to odnieść zarówno do inwestowania, później można to odnieść do budowania biznesu i teraz, tak jak powiedziałeś, Marek, dobrym przykładem tutaj jest Budda z tego względu, że jak sobie pooglądacie jego filmy w momencie, kiedy on zaczynał i śmiał się jeszcze z tego bananowego dziecka i tak dalej, to był gość, który mógł wtedy trafiać do wybranej grupy odbiorców, natomiast nie do każdego trafiał, dużo ludzi go hejtowało za to takie bananowe dziecko i tak dalej, plus te produkcje, które robił, były na nieporównywalnie mniejszym poziomie niż są obecnie, ale przez to, że robił,
to teraz ma produkcję na takim, a nie innym poziomie i to jest topka aktualnie, jeżeli chodzi o polskiego YouTube'a. W kwestii, nie wiem, montażu, w kwestii nagrywania, w kwestii tematów, w kwestii zasięgów czy innych tego typu rzeczy. Natomiast on też musiał do tego dochodzić. I jeżeli rozmawiamy też tutaj o tej książce w kontekście budowania relacji, no to kolejną rzeczą, bo powiedziałem inwestowanie, biznes i teraz kolejną rzeczą niech to będą przykładowo, nie wiem, randki. Możesz umawiać się z jedną, drugą, piątą dziewczyną, czy z chłopakiem, tu i tu może ci nie wyjść, natomiast to jest nic innego i w sumie dobrym przykładem na to może być Tinder, bo Tindera sądzę, że każdy z Was zna, przynajmniej wie co to jest, nawet jeżeli tego nie używał, to tam jest bardzo duży przemiał ludzi i to jest nic innego jak statystyka, że na, nie wiem, 100 osób pogadasz z 2, 3, 5. Natomiast musisz przerobić te 100 osób, żeby z kimś sensownym pogadać. I tak jak powiedziałem, to jest statystyka, więc statystyka później robi te efekty. Musisz się pogodzić z tym, że nikt nie ma w niczym 100% skuteczności, a jeżeli ma 100% skuteczności, to dochodził do tego latami. Nie miał tego od razu, że nie wiem, urodził się z tym. Także to są rzeczy, które trzeba sobie wypracować, nieważne w jakim kontekście z tych trzech, które podałem, czy w jakimkolwiek innym, natomiast są one do wypracowania i wystarczy tutaj ta cierpliwość i wytrwałość, to na pewno w końcu uda się to wyrobić. Wiecie, no nie trzeba być, tak jak już wspominałem, w czymś kotem od razu, czy po prostu kimś, kto urodził się z talentem i potrafi robić to, co chce robić na najwyższym poziomie. Większość ludzi rodzi się bez żadnego talentu, bez żadnych umiejętności, po prostu ukierunkowuje swoje działania w którymś kierunku, w którymś stronę, zaczyna się pewnych rzeczy uczyć. Jeżeli ta osoba ma możliwość robienia czegoś, co ona lubi, co sprawia jej radość i nie dość, że ma z tego satysfakcję, to jeszcze później zazwyczaj jest z tego i satysfakcja taka finansowa, ponieważ przynosi to pieniądze, no to fajnie. Tylko większość osób nie potrafi nawet znaleźć siebie i co ona chce robić, w którym kierunku chce iść, no i jak zbudować sobie tą wytrwałość, zaangażowanie i cierpliwość. No i tu trzeba też cały czas szukać. Ciężko jest podejmować trudne decyzje tu i teraz od razu, bez próbowania po prostu tego, co jest dla nas dobre, czy czegoś, w czym my się czujemy wystarczająco dobrze. Przejdźmy tutaj do kolejnego slajdu. Zaangażowanie i odpowiedzialność. Badger w swojej książce zwraca uwagę na znaczenie zaangażowania i odpowiedzialności jako kluczowych elementów sukcesu w biznesie. Podkreśla, że pełne zaangażowanie w swoją pracę i branie pełnej odpowiedzialności za swoje działanie nie tylko zwiększa naszą skuteczność, ale również buduje zaufanie i wiarygodność w oczach innych. I teraz prostym przykładem jestem ja. Zacząłem interesować się kryptowalutami gdzieś tam w 2013, w 2015 roku, 2016. O, Michał wrócił. I od tego czasu ciągle się nimi interesuję. Ciągle jestem i mimo tego, że bywały złe momenty, dobre momenty, ciężkie, lekkie, było łatwiej, było gorzej, ja ciągle tu jestem, ciągle się tym interesuję i dzięki temu, że mam wokół siebie ludzi, którzy też się tym interesują, to my dziś mamy też dużo większą wiedzę na ten temat. I nie musisz wiedzieć wszystkiego, żeby się czymś zacząć interesować, tylko po części możesz sobie zbudować fajne środowisko. Wracając do tego uporu, systematyki i zaangażowania. Jak mi się spodobało to właśnie z tymi kryptowalutami, że tutaj bardzo łatwo można zarabiać, ale też bardzo łatwo można stracić, no to najpierw traciłem. Głównie traciłem pieniądze, przewalałem siano na jakieś różne wynalazki, ale się nie poddałem. Byłem wystarczająco uparty. Ja jestem uparty, jak do czegoś dążę, to tu akurat raz, systematyka, zaangażowanie plus ta upartość daje mi z tym po prostu wygrać i ja nie lubię się poddawać czymś i jak widzę, że ktoś inny coś zrobił, to ja zrobię wszystko, żeby się tego nauczyć i potrafić zrobić to samo.
chyba że kosztem jakiejś umiejętności lub mojego czasu. Tak jak na przykład ostatnio z masternodami. Mnie to tak denerwowało, że ja po prostu nie chciałem tego robić. Znaleźliśmy osobę, która robi to za nas. Oczywiście za czas i umiejętności trzeba komuś zapłacić, ale ja mam święty spokój, nie muszę się denerwować, mogę się zająć innymi rzeczami, które są lepsze dla mnie i pomagają mi się po prostu szybciej rozwijać. Także to też ma tutaj mega znaczenie. No i przede wszystkim odpowiedzialność. Też trzeba sobie powiedzieć, czy ty za swoje wybory, za swoje decyzje jesteś na tyle odpowiedzialny, że sam za siebie jesteś odpowiedzialny. Co ja mam na myśli? Mam to na myśli, że wiele ludzi zaczyna coś robić i nie dotrzymuje słowa samemu sobie. Wiele razy jest tak, że ktoś mówi, no Marek, ja będę robić, Marek pyta za miesiąc, 2, 3, a on mówi, że on odpuścił. Palicho, że wiecie, on okłamał mnie, czy obiecał mi, że będzie robić, nie dotrzymuje tego słowa, tylko ja nie rozumiem, jak niektóre osoby na samym początku są zafascynowane jakimś tematem tak mocno, że po prostu, nie wiem, wynika to może z wypalenia tej energii, zamiast to rozłożyć na dłuższy czas, dać sobie ten czas i zrozumienie pewnych rzeczy, one chcą tak szybko wszystkiego się nauczyć, że po miesiącu, 2, 3 są tym tematem tak bardzo zmęczone, że odpuszczają. Raz, one mnie po części zawiodły, no bo ja spędziłem czas, zaangażowanie moje, by to wszystko wytłumaczyć, ogarnąć, ale najbardziej te osoby zawodzą same z siebie i obietnicę, którą po części złożyły sobie, no nie dotrzymują. Ja jak już coś powiem sobie, że zrobię, to mało kiedy się poddaję. Może wynika to też z tego, że no jestem, tak jak mówię, bardzo upartym człowiekiem i jestem w stanie powiedzmy przedłożyć inne rzeczy, przedłożyć konkretny cel ponad inne rzeczy, które dzieją się wokół mnie. Jestem w stanie to zrobić, więc zawsze cel kosztuje coś innego, także czy kosztem czasu, czy kosztem snu, czy kosztem zaangażowania większych środków, czy zdobycia nowych znajomości. To wszystko wynika z tego, że ktoś jest wystarczająco uparty, zaangażowany, ale też, tak jak mówię, odpowiedzialny to, co robi. Ja nie lubię zawodzić ludzi, a nie lubię najbardziej zawodzić samego siebie. Dawaj, Michał. No, to wszystko, co mówił Marek, jest oczywiście bardzo ważne. Nie osiągniemy żadnego sukcesu, jeśli nie będziemy wytrwali, jeśli będziemy się poddawać przy każdej kolejnej okazji. Także no, ja tu za bardzo tutaj nie mam za dużo do dodania, bo to jest, wydaje mi się, że proste i podstawa, jeśli chodzi o takie fundamentalne działanie, to jest właśnie wytrwałość, dyscyplina i A jak to było u ciebie? Może tak zapytam, jak z tą wytrwałością na samym początku, wiesz, ciężko się mówi ogólnie, ale w nawiązaniu do ciebie, jak to było na samym początku z tą twoją cierpliwością, wytrwałością i zaangażowaniem? Ja wiem, że jesteś człowiekiem, który jak już coś zacznie robić, to choćby kały, srały, on to zrobi i doprowadzi do końca, mimo tam wyzwań, ale czy zawsze byłeś takim człowiekiem, czy po prostu to potrzebowało czasu, by dopracować, doszlifować te niektóre rzeczy? Jak to było u ciebie? nie wiem, wydaje mi się, że nigdy nie lubiłem się poddawać, a no to, co się wydarzyło tam przez ostatnie 6 lat mniej więcej, nigdy nawet nie przeszło mi przez myśl, żeby zmienić ten kierunek, żeby zacząć w ogóle myśleć nad czymś innym. Przeżyliśmy razem 2 Bessy już. No to pierwsza była na pewno bolesna. Tam było dużo bólu, dużo krwi, dużo potu, dużo kolejnych shitcoinów trzeba było uśrednić, żeby wyjść z tego na plus, ale oczywiście to było bardzo wartościowe i to była też duża lekcja. I właśnie w sumie ta chyba pierwsza Bessa to była właśnie taka nauka cierpliwości i wytrwałości w tych swoich wyborach, a później można było zobaczyć tego efekty, także no to jest taka szkoła życia, że tak bym powiedział. Mimo że po części rynek
przeorał mnie, Michała i chyba wszystkich nas tutaj, Kuby też, chociaż on bardzo bezpiecznie, Kuba zawsze to wszystko rozgrywa, gdzieś zawsze nam tam wylewa zimne wiadro wody na głowę, jak my się gdzieś na coś napalamy, przynajmniej tak to działa w moim kierunku, więc no daje to pewnie jakąś lekcję i zobaczcie, mimo te wszystkie lata, bo to powiedzmy, że my już tutaj jesteśmy od 2016 roku, czyli jedna Bessa, jedna Hossa, później znów Bessa, Hossa, Bessa, Hossa, Bessa, teraz gdzieś tam wchodzimy po części w Hossę, no to mimo tych wszystkich, nie wiem, wyzwań, niezadowolenia z rynku, bo to nie zawsze uda się wszystko zrobić tak jak chcesz, rynek zawsze cię zweryfikuje i ty możesz sobie chcieć czegoś od rynku, ale on ci zawsze powie sprawdzam. Mimo to wszystko my ciągle robimy to samo, ciągle tu jesteśmy, ciągle inwestujemy w ten rynek, mimo iż naprawdę rynek kryptowalut niesie za sobą duże ryzyko, ale to ryzyko się po prostu opłaca, jeśli robisz to przemyślanie i mądrze. No bo ja na samym początku miałem taki podstawowy problem, że biegałem wokół tego rynku jak poparzony, tak? Jak po rozgrzanych węglach. Wszędzie, gdzie coś rosło, to starałem się w to wskakiwać i łapać z tego jakieś profity. Większość tych przypadków było tak, że kończyło się to po prostu niepowodzeniem i najwięcej zapłaciło mi cierpliwość, poczekanie, czyli ten zwany hodl i rozpisanie tego planu działania takiego właśnie. Tylko ciężko jest być cierpliwym, jeśli gdzieś wrzuciłeś większość siana, które miałeś i to wszystko spada zamiast rosnąć, a ktoś, czy może nie ktoś, tu nie chcę pić do osób, które tam mówiły, ale nasłuchałeś się na rynku ogólnie, że teraz już tylko to the moon będziemy rosnąć i lecimy do $1 miliona. Także no jednak to tak nie działa, jednak tutaj też trzeba czasu. No i mija już kolejny rok, ciężki rok za nami i dalej widzimy, że jednak to tak nie działa. I akurat z mojej strony i z tego, co my tu rozmawiamy i co ja wam chcę pokazać, to chcę wam pokazać, że no, trzeba być cierpliwym i dobrze przygotowanym właśnie, żeby w ogóle tutaj coś ugrać. Bo przyjść na ten rynek jest prosto, kupić kryptowaluty jest prosto, stracić jest mega prosto, ale wyjść zadowolonym tutaj z tego rynku jest trudno i sprzedać też jest trudno, bo tam dochodzi chciwość, ale to nie na ten temat live, gdzieś mi tam wątek uciekł. Kuba, ty chcesz coś dodać do tej cierpliwości, do zaangażowania, odpowiedzialności? Jak to u ciebie było? Zawsze byłeś taki odpowiedzialny, zaangażowany, cierpliwy i się nie wkurzałeś na to? Bo ja nie, ja kompletnie, ja się tego wszystkiego nauczyłem w sumie z wami. Jeżeli chodzi o odpowiedzialność, to zawsze byłem odpowiedzialny w innych sferach życia, niekoniecznie w inwestowaniu. W inwestowaniu na początku starałem się być odpowiedzialny, bo wiadomo, różnie to może wychodzić. Natomiast szczególnie te początki są takie, że dużo rzeczy jest dyktowane emocjami, szczególnie kiedy te emocje to nie są strach, tylko euforia. A my wchodziliśmy na rynek w takim momencie, że ta euforia po prostu nas otaczała i mieliśmy z nią do czynienia przez cały czas. Więc jeżeli jesteśmy otoczeni takimi, a nie innymi emocjami i ci ludzie, którzy nas otaczają i też w tym uczestniczą, tego doświadczają i jeszcze przekładają to na ciebie, to łatwo popełnić, będąc niedoświadczonym, głupie decyzje i głupie wybory. Natomiast w momencie, kiedy już je popełnisz, to pamiętam, byłem kiedyś na początku, była jakaś krypto, chyba GCC się nazywała, chyba to było oparte o druk 3D. Tak, Coś takiego. MLM tam był i taki. MLM o druk 3D. I pamiętam, że byłem zajarany, bo kupiłem sobie za chyba 1,5 kafla wtedy jakiś tam pakiet czy coś tam i widziałem, ten token jeszcze wtedy nie wszedł na giełdę, ale już była widoczna jego cena. I przed wejściem na tą giełdę, jak już była widoczna ta cena, to już tam widziałem, że kupiłem za 1,5, a już jest warte dychę. I jestem zajarany, jest zajebiście. Tak było. My wtedy kupowaliśmy ten projekt, ja to pamiętam. A kiedy się okazało, że to weszło na giełdę, to nagle nie miałem dychy, tylko miałem może 200. I w tym momencie inaczej, musiałem doświadczyć tego, że ta euforia w dużym stopniu ze mnie zeszła i pozostałą część pieniędzy, która mi wtedy została, musiałem rozłożyć
nie dość, że tak, żeby rzeczywiście jakoś sensownie to rozegrać, to jeszcze miałem na sobie tą presję, że przez chwilę to ujebałem, więc nie wiem, czy w ogóle to wkładać. No i w momencie, kiedy akurat to był taki okres, też nie ukrywam, my wszyscy mieliśmy w tamtym momencie dużo szczęścia, bo to był taki okres, gdzie za co byś się nie złapał, w większości to rosło. Więc jeżeli kupowaliśmy jakieś sensowne rzeczy w tamtym okresie, no to rzeczywiście one rosły i powiedziałbym, że udało nam się zarobić, ale też nie byliśmy gotowi na to, żeby zarobić. I tak jak ty powiedziałeś, że ja często jestem tutaj taką chłodną głową dla was, żeby coś tam powiedzieć i coś tam zarzucić, to nie było tak od razu. Też żebyście mieli tego świadomość, tylko to było tak, że w momencie, kiedy był ten 2018-2019 rok, to ja się długo przekonywałem do tego, że będzie jeszcze okres, w którym krypto zacznie rosnąć tak jak rosło, że doświadczymy czegoś takiego. Wiecie, to był moment, gdzie trzeba było jakby poznawać ten rynek i edukować się o nim. I ja przez długi czas, pomimo tego, że siedziałem poza rynkiem, bo zarobiłem na nim, to pomimo tego, że zarobiłem i siedziałem poza nim, nie czułem tej pewności, że będę wracał na ten rynek, bo nie czułem tej pewności, że to jeszcze wtedy urośnie. Tym bardziej, że to była pierwsza bessa taka mocna, której doświadczaliśmy, więc jeżeli jej doświadczaliśmy przez kolejne 2,5 roku powiedzmy, no to te momenty zwątpienia rzeczywiście nie jest trudno, bo one tak czy inaczej będą przychodzić, bo tak jak powiedziałem, to jest okres, w którym my się wtedy uczyliśmy inwestowania jakiegokolwiek. To, żebyście mieli obraz, udało nam się zarobić na hossie, tylko to, że udało nam się zarobić na hossie, trzeba było potem przenieść na rynki i na swój web i na swoją świadomość na tyle, żeby w jakiś rozsądny sposób, inny mentalnie już do tego podejść. Jeżeli porównujemy dwie hossy 2017 a 2020-2021, to tu i tu, pomimo tego, że to są tylko 4 lata, my nagle staliśmy się skrajnie różnymi osobami pod tym kątem. No. My już nie mieliśmy tego samego w głowie, my mieliśmy zupełnie inne rzeczy, zupełnie inną świadomość, więcej tematów przerobiliśmy i dlatego wiedzieliśmy, jak bezpiecznie do tego podejść, bo nagle się okazało, że nie chodzi o to, żebyśmy zarobili nie wiadomo ile, tylko żebyśmy nie stracili. W ogóle Jakby to przestawienie w głowie dało nam to, że teraz możemy tutaj siedzieć i mówić wam o tym, żebyście wyczerpali z tych naszych doświadczeń, a nie musieli uczyć się na swoich błędach. Pomimo tego, że tak czy inaczej będziecie się uczyć na swoich błędach, bo nie da się zrobić tak, że my coś powiemy i wy tego nie zrobicie na 100%. Bo zrobicie. Ludzka psychika i ludzki mózg działa w ten sposób, że dopóki sam czegoś nie dotknie i nie przetestuje, to on wie lepiej. Zawsze wie lepiej. Zobaczcie, mamy 4 lekcje. Entuzjazm, czyli entuzjazm, cierpliwość, wytrwałość, zaangażowanie, odpowiedzialność są kluczowe dla sukcesu. Umiejętności miękkie są niezbędne do budowania trwałych relacji biznesowych. Zasady Dale Carnegie, zwłaszcza autentyczne zainteresowanie innymi, są kluczowe do osiągnięcia sukcesu. Książka Badgera dostarcza praktyczne narzędzia do osiągnięcia sukcesu w biznesie. To są takie 4 lekcje. Tu mamy koniec, ale ja mam jeszcze parę notatek, co wam tutaj powiem. W ogóle to, jak mówił Kuba, to mi ta książka mega się łączy z tym, co przeżyliśmy przez te ostatnie lata, bo ja sobie tutaj wynotowałem parę rzeczy też chłopakom. Entuzjazm to było, inicjatywa tutaj, auto zachęca do samodzielnego podejmowania decyzji i działania, pokazuje nam, jak ważne jest, aby być proaktywnym i nie czekać na polecenia od innych. To jest mega ciężkie, bo wiecie, często jest tak, że idąc do pracy, ja z nudów zawsze coś lubiłem robić. Ja nie potrafię usiedzieć i nie robić nic. To zresztą tu chłopaki i wszyscy, kto mnie zna, wiedzą, że tak jest. Ja nie umiem robić nic. Ja zawsze sobie coś znajdę do roboty, zajęcie i czy to tyczy mnie prywatnie, czy tyczy się jakiegoś biznesu, czy rzeczy, gdzie ja coś robię. Zawsze wychodzę z jakąś swoją inicjatywą. Oczywiście nie jest to takie, że od razu mam jakąś inicjatywę i wiem, co chcę robić. Często trzeba to przetrawić i mieć na to czas. Tak samo też po części powstała grupa nasza i to wszystko w takiej formie, jak mamy dzisiaj. To gdzieś tam musiało się po prostu u mnie w głowie przejeść. My o tym rozmawialiśmy, ale potrzebowało odpowiedniego czasu, żeby zostało to wdrożone.
uważne jest słuchanie ludzi. Ja też się tego uczę, ja dużo mówię, dużo zagaduję ludzi, ale sami widzicie, że coraz lepiej mi to wychodzi i sam jestem z siebie mega dumny, bo potrafię już słuchać, nawiązywać do tego i faktycznie słuchać, kto co mówi i mówić w nawiązaniu do tego, co on powiedział, a kiedyś to po części było tak, jak Kuba powiedział, że no, ty se tu gadaj, a ja i tak powiem swoje. No dziś już tak nie robię, to też lata praktyki, lata doświadczenia, lata też prowadzenia już dzisiaj tych live'ów, gdzie ja kiedyś, no nie spodziewałem się, że będę prowadził live'y i będziemy robić to systematycznie i tak długo, mimo że czasami są wyzwania, ale my ciągle jesteśmy, robimy i mamy nadzieję, że tak zostanie, bo my się też przy tym świetnie bawimy, plus mamy od was feedback, że też się tutaj świetnie bawicie. Nieustanny rozwój, no to mówił Kuba Poczekaj. też. No. Bo żeby ludzie mieli obraz, zanim my zaczęliśmy robić live'y, to było tak, że jak siedzieliśmy na Zoomie w naszym gronie, czy też w większym gronie, to Marek gadał i ciężko go było zagłuszyć i wbić mu się w zdanie. Ale jak mówiliśmy, że choć będziemy robić live'y, to on mówił, nie, ja się nie nadaję na live'y, ja nie umiem tak gadać, nie umiem tam siedzieć. I zajęło kilka dobrych miesięcy, zanim on się w ogóle do tego przekonał. Więc to też nie było tak, że Marek chciał i czuł to, bo on nie chciał i długo się przed tym bronił. Natomiast pomimo tego, że widział, że, no inaczej, my mu pokazywaliśmy, kiedy on dużo gada, jak już siedzieliśmy na tych różnych Zoomach czy w innych miejscach, i on mówił na zasadzie, no tak, ale ja bym nie umiał. I gada dalej swoje. No tak to jest. Czasami jest, że ktoś ci mówi, próbuje ci podpowiedzieć, w czym jesteś dobry, czy w czym czuje co jest 5, gdzie faktycznie możesz się czymś wykazać. No ja uważałem, że nie nadaje się do prowadzenia live'ów, nie nadaje się do przemawiania czy tam publicznego, czy czegoś, a całkiem dobrze mi to wychodzi, ale to też praktyka czyni tutaj mistrza i to jest potrzebne, więc czym więcej coś robisz, tym pewniej się w tym czujesz, no i potem przychodzi ci to z wielką łatwością. Kiedyś, żeby przygotować się do live'a, to był stres, ręce się pociły, a dziś to wchodzimy 10 minut przed samym live'em, gadamy jeszcze o jakichś innych rzeczach, wbijamy z buta i leci. I jest flow po prostu w dużej mierze. Więc wytrwałość i cierpliwość i do wszystkiego można dojść, tylko nie można się poddawać, bo gdybyśmy się poddali po tam 3 tygodniach live'ów, to ani was, ani nas by tutaj nie było i też nie moglibyśmy się dzielić z wami tą całą wiedzą i wartością. Tutaj Łukasz się pyta, jak przekonać kobietę, by edukowała się razem z tobą na temat kryptowalut? Najlepiej nie przekonuj, bo może to nie jest wcale dla niej i będziesz jej wmuszać coś na siłę. Może pokaż jej, jakie można na tym zrobić wyniki, że czasami coś wpadnie za friko, może przez to się zainteresuje, ale tak na siłę to nie ma sensu. Ja też swoje na siłę chciałem wciągnąć i ona się wyciągnęła po prostu. To nawet nie chodzi o kobiety, tylko przekonywanie kogoś na siłę, że coś jest dobre, sensowne, nie ma sensu. Ja po latach widzę to, że ludzie wracają, niektórzy wracają z bagażem doświadczeń, bo zostali przez ten rynek poturbowany i szukają pomocy, inni szukają gdzieś wsparcia i jakiegoś mądrzejszego podejścia, poukładania pewnych spraw. Mimo wszystko wszyscy gdzieś tam próbują, duża część tych osób po prostu odpada. I ja też takie mam, tak jak to gdzieś na początku mówiłem, nawet jak pokazywałem, jak przedszkolakowi, to jeżeli ktoś sam nie chce się zainteresować danym tematem, nie będzie tej iskry, nie zaciekawi cię to nie ma kompletnie żadnego sensu, by komuś narzucać to, że to jest dobre, bo no nie chcę, wiecie, no ja tak samo jak długi czas miałem kontakt z osobą, gdzie ona już od 15 lat, chyba dzisiaj, inwestuje w whisky i ja nigdy nie podchodziłem do tego tak w 100% poważnie, mimo tego, że ta osoba mi mówiła, że to jest fajny temat i mimo tego, że było mnie na to stać. I dopiero po kilku latach faktycznie sam się zainteresowałem. Jeżeli ja się sam zainteresowałem, to ta osoba chętnie mi o tym wszystkim opowiedziała. Powiedziała mi co, jak, gdzie i co jest 5, plus oczywiście ja sam musiałem wykonać pewną pracę, włożyć w to energię i się pewnych rzeczy nauczyć i dziś mnie ten temat grzeje i interesuje. I tak się tworzy też pewne pasje. To, że kogoś weźmiesz raz na ryby z wędką, nie znaczy, że on będzie zawodowym
wędkarzem, czy wiecie, czy kogoś weźmiesz na motocykl i będzie lubić motocykle. To tak działa. No, można zaszczepić pewne rzeczy, ale nie jest tak, że ktoś się tam w 100% zainteresuje. Mam jeszcze coś takiego, nieustanny rozwój, to jest to, co mówił Kuba, czyli że mimo wszystko trzeba ciągle się uczyć, ciągle polepszać te swoje kwalifikacje. No a i też to w sumie praktyka, tak jak mówiłem wcześniej, czyni z ciebie mistrza, czyli nawet jak nie jesteś w czymś dobry, to po prostu to, że robisz coś wystarczająco długo, daje ci możliwość bycia lepszym. Nawet Przykład zobacz, znów- no, Mój przykład, ja kiedyś dużo robiłem takie Dziś staram się nie robić tego. Jak zobaczycie moje live'y czy wypowiedzi, to tego nie ma. I też ostatnio ktoś mi na to zwrócił uwagę, że ja tak mówię, wiecie, że nie robię tych pauz. To mnie to strasznie denerwowało. Na samym początku nie wiedziałem, jak z tym sobie poradzić. No i po prostu poradziłem sobie w ten sposób, że ja często robię dłuższe pauzy. No. no To właśnie, taki i teraz, bo wiecie, tutaj można powiedzieć, że czy umiesz mówić? Czy umiesz mówić tak, żeby ludzie cię słuchali? No i wiesz, z jednej strony ktoś może złapać konsternację, no kurwa, gadam do ciebie, to chyba umiem mówić, nie? No słuchasz mnie, więc chyba wiadomo, że coś tam potrafię powiedzieć. Natomiast dużą kwestią i bardzo znaczącą kwestią jest to, w jaki sposób mówisz, bo tak jak tutaj Marek powiedział, jeżeli stosujesz dużo nawet jak się zastanawiasz, no, że to jest takie, wiecie, pomimo tego, że to nie jest takie typowe to powiedzenie, no, że to też jest takie więc jeżeli mamy taką sytuację, gdzie często sami, jeżeli to stosujemy, to tego nie zauważamy, natomiast spróbujcie sobie posłuchać kogoś, kto dużo tego używa. Mnie to kurwa męczy po czasie. Jeżeli ktoś rzeczywiście nie potrafi tego stosować i co chwilę jest taki przerywnik typu i tak dalej. Natomiast w momencie, kiedy nauczycie się dealować z tym, w jaki sposób to robić, co nie jest łatwe, ale ten sposób, który podał Marek, to jest sposób, który sądzę, że my w trójkę tutaj zaczęliśmy stosować i który nam wszystkim pomógł, czyli robienie pauz albo dłuższych pauz. Bo nagle się okazuje, że w momencie, kiedy robisz pauzę, no to Was już zainteresuje, co ja chcę dalej powiedzieć. No To raz. Dwa, ja mam ten czas do tego, żeby się namyśleć. I trzy, nie jest to coś, czego ktoś nie chciałby słuchać. Zrobienie pauzy przyciąga czyjąś uwagę. I tak samo, jeżeli ciężko Wam się na przykład oduczyć tego, żeby nie robić tego i tak dalej, to przykładowo ktoś Ci powie, co mi możesz powiedzieć o tym samochodzie. To zamiast Ty zaczynać zdanie od no o tym samochodzie, to mogę Ci powiedzieć, że to możesz zrobić coś takiego, że jak słyszysz, co możesz mi powiedzieć o tym samochodzie, no to mówisz, co mogę Ci powiedzieć o tym samochodzie, już Ci mówię, słuchaj. Jakby to powiedzenie tego sprawia, że Ty brzmisz dobrze i ktoś chce Cię słuchać, a jednocześnie to jest ten taki moment dla Ciebie na zastanowienie, co Ty chcesz dalej powiedzieć. Bo jakby wiadomo, ciężko jest od buta wymyśleć jakieś przykłady, które rzeczywiście mógłbyś przytoczyć, szczególnie w momencie, kiedy coś nie jest Twoim na tyle zainteresowaniem na co dzień, że Ty siedzisz w tym 100% i masz mega dużą wiedzę w danym aspekcie, żeby móc od ręki po prostu rzucać argumentami czy jakimiś przykładami. I powtórzenie po kimś w tej pierwszej części zdania okazuje się mega istotnym punktem do tego, że daje Tobie tą przestrzeń na zastanowienie, co Ty chcesz powiedzieć, a jednocześnie ktoś tego nie zauważa, że Ty zrobiłeś sobie pauzę i Ty nagle zrobiłeś jakąś technikę, która Tobie dała tą przestrzeń. A przy tym ten rozmówca, jak to odbiera to we właściwy sposób, a nie na zasadzie braku kompetencji, jak to by było w przypadku, gdybyś powiedział, no w sumie to jest ta różnica skromna. Natomiast teraz, żeby dołożyć jeszcze do tego, to wpiszcie sobie na YouTubie, jest taki profesor Jerzy Bralczyk. Wykład się nazywa Jak mówić, żeby nas słuchano. I on trwa około godzinę czasu z tego, co kojarzę. Natomiast to, w jaki sposób ten gość mówi o tym, jak mówić, żeby nas słuchano, to jest dla mnie totalne mistrzostwo świata.
nie potrafiłbym, nie wiem ile lat bym musiał praktykować, albo nauczyć się po prostu na pamięć skryptu i lecieć ten skrypt z pamięci, żeby móc to powiedzieć w taki sposób, jak on to mówi. Bo nagle się okazuje, że jeżeli mamy ten cały aspekt mówienia i o tym, jak mówić, jakich słów używać, jakich nie używać, kiedy używać pauzy, kiedy podnosić głos, kiedy go przyciszać i inne takie rzeczy, to on to wplata w zdanie i przykłady tak, że ty nawet nie wiesz, że on ci teraz poda ten przykład. To nie jest na zasadzie takiej prezentacji, że masz PowerPointa i masz wypisane slajdy, ktoś na tym slajdzie napisze, jak stosować intonację głosu. Kiedy mówić głośniej, kiedy szybciej, kiedy wolniej i tak dalej. Tylko on nadaje nie dość, że tym słowom odpowiedni wydźwięk mówiąc to, tak jak mówię, on nie ma PowerPointa, nie ma żadnej prezentacji, tylko leci z głowy, a ty jesteś tym non-stop zainteresowany, plus jeszcze się uśmiechasz, bo wplata w to żarty, to nie dość, że potrafi dać przykłady na zasadzie, że kiedy coś mówimy, na przykład słowo wolno, to słowo wolno mówimy wolno, a jeżeli mówimy słowo szybko, to nagle je mówimy szybko, pomimo tego, że mają taką samą długość. Rozumiecie, o co chodzi? To są takie techniki, których po prostu nie masz świadomości, a jak o tym posłuchasz, to nagle się okazuje, że one są mega istotne. Więc te 3 rzeczy, jakby nauka mówienia, obejrzenie tego wykładu, jak mówić, żeby nas słuchano, i spróbujcie wplatać pauzy w momencie, kiedy chcecie powiedzieć i inne tego typu rzeczy. Bo jak nagle stwierdzicie, że chcecie się tego oduczyć, jeżeli to robicie, i zaczniecie zwracać na to uwagę, to sami będziecie w szoku, jak często to robicie nieświadomie. W ogóle jest tak, że to też mega pomaga wam ogólnie z komunikacją między ludźmi. Michał się tu uśmiecha, bo on wie, co znaczy montowanie i wycinanie filmu. Ja też wiem, bo spędzamy często na tym godziny i tam właśnie ja często robiłem te pauzy, coś tam i to jest lepiej się tego oduczyć niż nad tym pracować i to wycinać, mimo że są do tego narzędzia i to pomaga, ale i tak to jest uciążliwe, więc ja na to zacząłem zwracać uwagę, no i po prostu, mimo że mówię, bo to nie jest tak, że całkowicie to gdzieś wyplenisz, czy wyplewisz, po prostu trzeba na to zwracać uwagę. No i też rozmówca, jeżeli wiecie, mówisz na jakiś temat i ciągle się zastanawiasz, bo to nie jest złe, to powoduje, że ty myślisz, że zbierasz myśli, to nie jest wcale złe, tylko że jeśli tak robisz, to zanudza twojego po prostu rozmówcę. I tak samo jeśli pójdziesz o pracę i ktoś cię zapyta o twoje umiejętności, ty zaczniesz się już zastanawiać, co ty sam umiesz, to tak nie działa. Ty masz wbić z buta, powiedzieć, ja tu jestem to, zrobię to, cyk, cyk i tyle. I stary, masz tą robotę, i jeszcze masz podwyżkę i w ogóle jest zajebiście. Tak to powinno wyglądać. No i to między innymi tak też działa cały ten rozwój osobisty i to, o czym my tutaj rozmawiamy. Co ty chcesz, Michał, powiedzieć, bo dłuższego czasu nie umiesz się tutaj dopchać. Przecież słucham was cały czas, a A. śmieję się tylko dlatego, bo tu chłopaki mówią o tej mewie, do której strzelałem rok temu ponad. Uwaga, bo mewa wróciła, ale ja już pustynnego nie mam, ale nie jest aż tak natrętna, zresztą miałem olewam i nie ma jej cały czas, także jestem bezpieczny jakby coś. No właśnie, z tą mewą to były jaja. Jeszcze bym dodał do tego, że poczytajcie o tym albo posłuchajcie, podowiadujcie się, jaką dane słowo ma wagę, jeżeli je wymawiamy. Bo nagle się okazuje, że słowo nie jest proste i każdy je zna, każdy używa, no ale nie zawsze wie, w jaki sposób go świadomie używać. I to, że ty będziesz potrafił dobrze wykorzystać zastosowanie tego słowa, nagle przełoży się na to, że będziesz miał inne efekty w innych różnych aspektach, jeżeli chodzi o dealowanie z ludźmi. Tak samo słowo ale. Nie wiem, czy wiecie, ale słowo ale kasuje wszystko to, co było powiedziane wcześniej. Tak, masz rację, ale. Czyli nie masz To nie masz racji. racji. No to jest takie, wiecie, psychologiczne podejście, trzeba trochę zwracać na to uwagę. Wiele osób mówi ale, bo to jest jako i. Stosują to i dopóki nie zaczniesz zwracać na to uwagi wystarczająco mocnej, no to potem całkiem inaczej te zdania będą konstruowane. W ogóle, tak jak mówię, to ja zachęcam mega, żeby przeczytać tą książkę, o którą dzisiaj tutaj omówiliśmy, bo jest mega sztos
i będziecie zwracać między innymi też właśnie uwagę na to, w jaki sposób rozmawiacie, w jaki sposób podchodzicie. Uda wam się na pewno, myślę, że też jak tutaj było pytanie, jak przekonać dziewczynę do krypto, myślę, że jak przeczytasz tą książkę, po części będziesz w stanie wpleść jej potrzeby w twoje potrzeby i razem dojdziecie do wspólnego wniosku i będzie to wasza wspólna decyzja, więc tutaj możesz też nad tym pomyśleć, bo naprawdę myślę, że to jest spoko opcja, może wydawać się śmieszna, aczkolwiek, tak jak mówię, będzie wiele praktycznych rzeczy w tej książce właśnie, które możesz użyć nie tylko w biznesie, nie tylko właśnie w budowaniu jakiegoś biznesu, tylko też w relacji międzyludzkiej. To też mega tam właśnie działa. Jeszcze tutaj na koniec chciałem, bo mam jeszcze trochę notatek, ale już nie chcę przeciągać. Ja chcę dodać jedną rzecz odnośnie dodaj. tego, jak przekonać dziewczynę. To ja bym tutaj powiedział, że niekoniecznie warto przekonywać dziewczynę. Z tego względu, że jakby rozumiem, że będąc w związku, to często chce się mieć coś takiego, że dużo rzeczy robicie wspólnie i że nawzajem dzielicie swoje zainteresowania. Jednak nie zawsze to jest dobre, bo nie zawsze ktoś będzie chciał dzielić z tobą to dane zainteresowanie, więc jeżeli twoja dziewczyna przykładowo ma takie podejście, że nie i chuj, to nie przekonuj jej na siłę, tylko ty się tym zajmij. Jeżeli ona kiedyś będzie widzieć z tego u ciebie efekty, może sama się tym zainteresuje, ale nie próbuj jej zainteresować tym na siłę, jej tego wcisnąć, bo spowoduje to więcej kłótni niż da pożytku. I wtedy oboje się będziecie denerwować i ty będziesz też podejmować przez to inne, może nawet gorsze decyzje, jeżeli ta atmosfera w tym domu będzie nie taka, jak być powinna. Także, jak to mówią, nie ma nic interesującego dla niezainteresowanych i trzeba nawet w związku mieć te sfery, w których ktoś ma tą swoją przestrzeń tylko swoją. Jeżeli to ma być w waszym przypadku krypto, to niech to będzie krypto dla ciebie, ona niech się zajmie czymś innym, co ją będzie interesować. Ona niech się zajmie wydawaniem siana z krypto. I już macie deal. Ja Tak tutaj jak chciałem. Krystian tutaj napisał, że trzeba tak zrobić, żeby ona sama chciała. Co nieraz jest ciężkie. Na koniec tu chciałem dodać właśnie, to też gdzieś mi tu chodzi po głowie, czyli dalej pomimo tego nieustannego rozwoju, słuchania, samodyscypliny, nawiązywania i utrzymywania relacji, pozytywnego nastawienia, no to dla mnie takim bardzo ważnym elementem tego wszystkiego jest ustalanie celów. I tu też mam taką notkę. Badger podkreśla, jak ważne jest ustanowienie konkretnych, mierzalnych celów. Twierdzi, że cele dają nam kierunek i motywację do działania. To nieraz już mówiliśmy, nieraz już poruszaliśmy, że mimo wszystko, jeśli masz cel, czy to jest twój cel indywidualny, czy to jest wasz wspólny cel, dużo łatwiej jest wtedy do tego dążyć. I o tym należy właśnie pamiętać, żeby taki cel sobie właśnie gdzieś wymyślić, czy po prostu, może nie, bo to nie powinno być głupi, mierzalny, wiecie, można dać duży cel, czyli że chcesz zostać, nie wiem, milionerem i mieszkać na Księżycu, a możesz dać mierzalny, no zależy dla kogo. Możesz dać taki mierzalny, wiecie, zazwyczaj celem wspólnych rodzin jest to, żeby mieć swój dom, swoje jakieś tam miejsce i po prostu razem do tego celu dążycie. A drogą, przez którą dojdziecie do tego celu, tam można wpleść zarówno kryptowaluty, oszczędzanie, inwestycje, jak i to, że się obie osoby w danym gospodarstwie domowym rozwijają finansowo i ta inteligencja finansowo wzrasta. Bo jednak my jako Polacy mamy braki z tymi właśnie inteligencją finansową, bo nie każdy z nas miał możliwość wychowania się w rodzinie przedsiębiorczej, a to, co nas nauczyli w szkole, to jest raczej tylko to, żebyśmy byli posłuszni i żebyśmy byli dobrymi pracownikami dla kogoś. Mi się to nigdy nie podobało, ale niestety nic z tym za bardzo nie zrobimy i trzeba później samemu nabierać dodatkowej wiedzy, jak i doświadczenia. I rozpisaliście się nam tutaj w komentarzach. Krystian znowu dzisiaj za dużo węglowodanów zjadł.
Dobra. On idzie zawsze na żywioł. To akurat prawda. Miło było zobaczyć go w Londynie, także myślę, że za niedługo znów będzie okazja. Może ty przyjedziesz do Polski albo gdzieś indziej. Będziemy tutaj myśleć. No dobra, to by było tyle. Dziękujemy wam za uwagę. Wyrobiliśmy się w godzinę i 5 minut, także nie jest źle. Zapraszamy oczywiście na kolejne nasze audycje, live'y. Zapraszamy was zarówno na Discorda, jak i Telegrama. Tam ostatnio bardzo dużo się dzieje, także jest co robić. Jest co robić. Dzięki wielkie. Pozdro. Elon. Trzymajcie się.